Witam Was serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż i montaż Sony Ericssona K700i. Troszkę mam zaległości, jeśli chodzi właśnie o Sony Ericssony, o demontaże, więc postanowiłem zrobić sobie tydzień demontaży i montaży właśnie Sony Ericssonów. Jeśli Was to nie interesuje, to nie musicie oczywiście oglądać. Jeśli jednak interesuje, to zapraszam Was do oglądania ciekawych właśnie demontaży Sony Ericssonów. Oczywiście pierwsze co, ściągamy tylną klapkę, baterię. Następnie przechodzimy do demontażu obudowy. Tu z samej góry widzimy tu jeden zaczep, po drugiej stronie drugi zaczep. To praktycznie nam samo odchodzi, wystarczy tutaj palcem podnieść. Jak widzimy, samoistnie nam fajnie wyskakuje. I tu też mamy oczywiście klawiaturkę boczną, ściszenie pogłaszania. Ona też nam praktycznie tutaj sama wyskakuje. Następnie przechodzimy do demontażu tutaj przedniego panelu obudowy. Takim płaskim narzędziem bądź innym płaskim, na przykład wyciętym z karty startowej SIM, coś w tym stylu. Najlepiej to róbcie właśnie takim plastikowym narzędziem. Ja czasem posługuję się, już Wam pokażę, takim też metalowym. Jeśli chcecie posługiwać się metalem, to róbcie tylko i wyłącznie to w takich starszych telefonach, na którym Wam już nie zależy na jego wyglądzie. Jeśli chcecie, by telefon wyglądał idealnie po rozłożeniu i po złożeniu, jeśli chodzi o budowę, nie chcecie, żeby ona była scharowana, to naprawdę róbcie to plastikiem, nie metalowym narzędziem, bo na pewno metalowym sobie pocharujecie i uszkodzicie tutaj przednią obudowę. Podładzamy przednią obudowę. W tym telefonie akurat jest dość ciężko. Sobie tutaj bijemy. Najlepiej to robić od samego dołu. Tutaj podwadzacie. Otwieracie tutaj zaślepkę. Niekiedy nam tutaj samoczynnie wyskakuje. I podwadzacie od samego tutaj dołu. Tu wjeżdżacie w prawy róg i podwadzacie przez całą długość. Przesuwacie z jednej strony. Następnie podwadzacie z drugiej strony. W tym przypadku akurat widać, że telefon nie był w ogóle rozbierany, bo naprawdę bardzo oporowo nam tutaj obudowa schodzi. I wyciągamy naszą obudowę z tego telefonu. Następnie klawiaturka oczywiście i widzimy w tym przypadku jedna, druga, trzecia, czwarta śrubka. Odkręcamy je wszystkie. Są to akurat w tym przypadku śrubki gwiazdkowe. I odkładamy je wszystkie na bok. I jeszcze zostały nam dwie. I ostatnia śrubka. Wyciągamy tutaj zaślepkę joysticka. I teraz widzimy nasz cały środek tego telefonu. Podładzamy go z jednej i z drugiej strony. Tu nam właśnie widzimy odchodzi ramka wraz z wyświetlaczem. Pod wyświetlaczem widzimy są tasiemki. Tutaj tą zaślepkę, naklejkę odrywamy. I tu widzimy tutaj zaczep na płycie głównej naszego wyświetlacza. Tutaj jest troszkę inny zaczep jak w innych Sony Ericssonach, taki starszy typ. Tutaj metalowy odłączamy, widzimy w lewą stronę do góry i wyciągamy naszą tasiemkę wraz z wyświetlaczem.
Następnie widzimy tutaj klawiaturkę, podobnie podwadzamy w tym miejscu i tak samo wyciągamy. Tu widzimy jeszcze zaślepka naszego joysticka. Ona jest oczywiście obowiązkowa, dlatego żeby nam nie tutaj w tym miejscu joysticka nie wpadał kurz, przez co właśnie joystick nie działa prawidłowo, zacina nam się. I tu widzimy dwie tasiemki. Zaraz sobie zobaczymy, od czego te dwie tasiemki są. Odłączamy sobie je. Tu już są takie zaczepy jak w tych nowszych Sony Ericssonach. I teraz oczywiście podwadzamy całą naszą płytę. Delikatnie robimy to. I pod płytą jeszcze znajduje się jedna taśma. Tu widzimy w tym miejscu. Odłączamy ją od płyty głównej. I wyciągamy naszą płytę główną. Jak widzicie, na płycie głównej w tym telefonie jest mega zasięg. Ten telefon naprawdę radzi sobie świetnie naprawdę, jeśli chodzi o zasięg. Tu widzimy antenkę, naprawdę mega. Co ciekawe, jeśli chodzi o fastport ładowania, to jest oczywiście wymienny. Delikatnie sobie wymieniamy, wyciągamy. Jak widzimy, jest naprawdę w dobrym stanie wizualnym. I tu na płycie, na korpusie widzimy tasiemki. Jest tu tasiemka od naszego aparaciku, druga tasiemka od klawiszy bocznych i następnie widzimy jeszcze jedną tasiemkę tutaj. Jest to tasiemka od drugich klawiszy bocznych i tej flasha diody naszej właśnie, która służy również jako funkcja latarki. Teraz z powrotem sobie zamontujemy nasz telefon w odwrotnej kolejności. Pierwsze co, oczywiście montujemy naszą taśmę. Tasiemka była, tutaj widzimy, mocujemy ją na płycie głównej. Staram się robić to powoli, żebyście nie musieli tutaj nawet zatrzymywać. Jeśli byście mieli taki telefon i chcieli go naprawić. Jak widzicie, telefon nam się poprawnie uruchamia, także wszystkie zadania wykonaliśmy prawidłowo. Jeśli chcielibyście naprawić taki telefon w zaciszu domowym, to naprawdę Wam bardzo polecam. Takie narzędzia kosztują groszowe sprawy na stronach internetowych, więc gdybyście mielibyście taką ochotę, czuli się na siłach, naprawdę Wam polecam naprawić starego, poczciwego Sony Ericssona K700i. To już wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na inne moje filmiki z udziałem Sony Ericssonów, Nokii, Motorola, Siemensów i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć!